Cześć. Dzisiaj powiem sobie troszkę o kursach Supermenu, które wcale nie muszą dotyczyć nauki języków. W ogóle jak wejdziecie sobie w katalog i zajrzycie w filtry i na poziomie wydawcy wybierzecie nie Supermemo, tylko na przykład kursy użytkowników. Znaczy nie na przykład, tylko dokładnie. To okej, co się stało? Jeszcze raz. Dobra, to widać, że tutaj jest sporo różnych kursów, które niekoniecznie dotyczą języków. Często one dotyczą medycyny czy jakichś tematów okołomedycznych. I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, że również wśród użytkownicy naszej konkurencji wzorującej się na Supermemo bardzo często używają tych aplikacji do nauki medycyny. Więc tak się składa, że Supermemo jest w grupie PWN, do której należy też brand PZWL, czyli jeden z głównych brandów wydawniczych w Polsce, jeśli chodzi o podręczniki medyczne i publikacje medyczne. W grupie PWN jest też taki serwis, który się nazywa Medico dla lekarzy, który zbiera te wszystkie publikacje i udostępnia je wyszukiwarką bazującą na sztucznej inteligencji, ostatnio również z chatbotem. Więc postanowiliśmy połączyć siły i w ciągu ostatniego pół roku, praktycznie trochę więcej, prawie roku, powstał cały zestaw kursów przygotowujących do egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy. Tych specjalności jest ponad 80. Wzięliśmy na początek 22. Zebraliśmy pytania egzaminacyjne do PES z ostatnich 4 lat i użyliśmy dość zaawansowanej technologii bazującej na sztucznej inteligencji do wygenerowania komentarzy do tych pytań. Normalnie problem z takimi komentarzami jest taki, że one wymagają dosyć zaawansowanej pracy i wysokiej wiedzy eksperckiej. Tak najczęściej takie komentarze zdarzają się do pytań, które dotyczą kierunków, które są bardzo popularne. Stosując dobrze wytrenowany i zoptymalizowany mechanizm AI, możemy to zrobić na dowolnym materiale. Jak widać, tutaj mamy linki prowadzące do źródeł, na podstawie których ten komentarz powstaje, więc została tutaj zastosowana technologia RAG i te linki prowadzą dalej do serwisu Medico, gdzie te źródła można dalej oglądać i studiować. Okej, to chyba tyle tak na szybko. Notabene na podstawie tego projektu powstał artykuł naukowy, który opisuje całą tą technologię, cały ten proces, w którym przeszliśmy długą drogę dosyć. Krótko to trwało, ale droga była długa w sensie poprawy relevantności źródeł, do których te komentarze
sięgają. No, w wyniku tych prac, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku, udało się tą relevantność podnieść o kilkadziesiąt procent. To jest niesamowicie istotne, ponieważ tylko wtedy, kiedy źródła, na które AI się powołuje, są rzeczywiście na temat, ta wypowiedź ma sens i ma wysoką wartość. Znaczy, jeżeli podajemy do takiego mechanizmu źródła i materiały, które niekoniecznie są najwyższej jakości, no to wtedy AI niestety również się do tego dostosowuje i jakość tej wypowiedzi spada i dzieje się coś takiego, że po prostu LLM próbuje się dostosować na siłę trochę do dokumentów, które nie są na temat. Także sukcesem tych prac było to, że udało się tą relevantność w wyniku tych prac właśnie podnieść dosyć istotnie, o kilkadziesiąt procent praktycznie. Także na 10 dokumentów widzimy, że około 7 jest zdecydowanie lub częściowo na temat, co już jest świetnym wynikiem.